Czułam po prostu ogromne takie zagubienie na rynku pracy. Bałam się, że mam za mało warsztatów, za mało szkoleń i tak jakoś chciałam poznać osoby, które podobnie są w podobnej sytuacji obecnie jak ja i też są zagubione w tym wszystkim. I po prostu tak, zależało mi w sumie na tym, żeby znaleźć się w kręgu osób, które tak jakoś tak podobnie myślą, podobnie mają jak ja i tak może od nich troszeczkę też zaczerpnąć inspiracji i zobaczyć, jak to rzeczywiście jest, że może to jest moje przekonanie po prostu. Z ciałem, od ramię i w ogóle to było dla mnie jakieś takie objawienie. Zawsze uważałam, że praca z ciałem to nie jest moja najmocniejsza strona, więc pomyślałam sobie, czemu nie, skoro tym bardziej, że właśnie chciałam coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Ale taką moją główną motywacją do wzięcia udziału w tym projekcie było to, że chciałam sprawdzić, jakie są moje mocne i słabe strony i chciałam się troszeczkę przebranżowić, trochę zmienić teraz swój obszar zawodowy, trochę sprawdzić się w innych wyzwaniach. Po swojej stronie to był dla mnie kierunek, że chciałam z powrotem stanąć po swojej stronie. To było dla mnie takie ciekawe, że można rozmawiać w tematyce pracy i problemów związanych z pracą poprzez sztukę teatralną. Udział w projekcie odważył mnie na pewno do zrobienia kolejnych kroków i też tak zmobilizował do skupienia się na jednym celu, a nie tak właśnie szukania wszędzie, żeby mieć jak najwięcej w CV pozycji. Tak jakoś wybrzmiało to dla mnie głośno, że to nie o to chodzi. Najpierw potraktowałam to jak wyzwanie, ale poczułam się tam niesamowicie bezpiecznie i tak zaakceptowana po prostu taką, jaka jestem. Udział w projekcie na pewno pomógł mi tak sobie ustrukturyzować wszystko to, w czym jestem dobra, w czym jestem gorsza, ale też na co mogę sobie pozwolić w relacji z moim pracodawcą czy z moimi pracownikami, jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób się komunikować i na pewno zmotywowało mnie to do podejmowania jakichś kolejnych aktywności, nie tylko zawodowych, ale też jakichś takich w ogóle edukacyjnych szkoleń czy warsztatów. Podobała mi się w ogóle ta forma warsztatów, która spowodowała, że ja czułam się bezpiecznie. Zgłosiłam się, odezwałam odnośnie jednych zajęć, które chciałam prowadzić i odważyłam się, zadzwoniłam, miałam rozmowę w tej sprawie, tak, i to był taki mój mobilizator, więc jestem w sumie bardzo wdzięczna za to, że tak po prostu wstałam i tak stwierdziłam, dobra Paulina, dzisiaj ciśniemy, robimy to, dzwonimy i się okazało, że to nie było nic strasznego i tylko właśnie to były moje przekonania, tylko i wyłącznie. Wystarczyło zadzwonić, przyjść, porozmawiać, pokazać się i no, tak, udało się. Przede wszystkim tak naprawdę niesamowitą energię to dały mi osoby, które brały udział w tym warsztacie. Zebrała się niesamowicie ciekawa grupa z super energią. Mi pozwoliło to zobaczyć, że ja to mogę uzdrowić. Na tej zasadzie, że po prostu mogę, tak jak właśnie w tym spektaklu, powiedzieć nie. Czyli po prostu zmienić swoją decyzję, swoje zachowanie i że ta sytuacja się też zmieni. Albo po prostu odejść z pracy, gdzie właśnie jestem nadużywana. Na pewno te wszystkie grupowo-animacyjno-teatralne ćwiczenia, które pobudzały kreatywność, bo można było sobie wejść w zupełnie inne buty, nie swoje, ale też trochę uruchomić swoją wyobraźnię, więc to na pewno było bardzo takie rozwijające. Byłyśmy naprawdę w bardzo różnym wieku i z bardzo różnymi doświadczeniami, z bardzo różnym zasobem kompetencji, umiejętności, ale też z bardzo różnymi historiami takimi ludzkimi. Dało mi te warsztaty jakieś takie inne spojrzenie na pewne rzeczy, nowe spojrzenie i też odkryły we mnie jakiś taki potencjał, którego ja wcześniej o sobie nie wiedziałam. Niesamowitą rzeczą było to, jakie osoby się zgłosiły do tego warsztatu, ponieważ w Warszawie jestem już od dłuższego czasu w swoim życiu i jeszcze nie trafiła mi się taka grupa tak zaangażowanych i tak otwartych osób na warsztatach. Na pewno te formy radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami, przedstawienie ich poprzez sztukę właśnie teatralną i inscenizację. I ta forma wchodzenia w problem na żywo, tak? Interpretowania go przez różne osoby na żywo i właśnie punkt widzenia różnych osób względem tego samego tematu. To było bardzo ciekawe. Na pewno przypominanie sobie cały czas o języku NVC, to jakby za każdym razem, jak mam z nim styczność, to dowiaduję się, że to jest taka lekcja na całe życie i tak naprawdę warto za każdym razem też to tak przypominać sobie o tym i praktykować. Na pewno się zmieniło, bo nabrałam jakiejś takiej pewności siebie większej i myślę, że to też w dużej mierze te spotkania i te warsztaty i te rozmowy mi w tym pomogły. Można w ogóle zupełnie podejść od innej strony do poszukiwania pracy, od po prostu tego, żeby pomyśleć sobie, w jakim miejscu chce się być. Na pewno te warsztaty dodały mi siłę i takiego powera, aby podjąć decyzję o zmianie pracy w taki sposób bardzo spokojny, bezpieczny i bez naprawdę żadnego napięcia. Została we mnie na pewno otwartość na kobiety i ogólnie taką na inne historie, tak, i żeby się otworzyć, poznać i im więcej jest takich różności, tym lepiej. Jakby też sama na sobie zobaczyłam, że naprawdę to ma ogromną wartość, żeby doświadczyć na sucho i w bezpiecznym otoczeniu najpierw, a później już jest łatwiej po prostu wcielić to w życie, więc tak, to na pewno. Dla mnie to też jest pewność siebie, że wróciłam na rynek pracy, wysyłam CV, troszeczkę zmieniłam w ogóle celownik, nie celuję już w takie funkcje project managerskie, tylko szukam właśnie miejsca, gdzie będzie zespół, a ja wtedy też myślę, że znajdę tam sobie rolę. Na pewno mam taką większą świadomość tego, czego nie chcę na pewno, tak, w swojej pracy zawodowej i na co sobie już nie pozwolić, jeżeli chodzi o przeszłe doświadczenia i właśnie o to, co wyniosłam z warsztatów, to taka większa siła wewnętrzna i poczucie własnej wartości na poziomie zawodowym i prywatnym. Nie warto rezygnować z siebie po prostu, bo jakby bardzo dużo w trakcie naszych spotkań było takich myśli, takich refleksji, że jakby musimy być w pracy jakieś, konkretne, takie, jakie oczekuje od nas pracodawca, a my nie chcemy na przykład, więc chodzi o to, żeby nie rezygnować z tego, co tak naprawdę chcemy w życiu robić. Nie spodziewałam się po wielu już szkoleniach, że kolejne szkolenie, które ma właśnie pomóc mi stanąć po swojej stronie na rynku pracy, będzie skuteczne, a właśnie okazuje się, że było i że właśnie, żeby tak nie tracić wiary, że jak się człowiek nie trafił na swoje szkolenie, no to warto iść na następne, które pasuje mu tematycznie, pasuje do jego momentu w życiu, żeby po prostu spróbować. Na pewno chciałabym bardzo podziękować za możliwość udziału w ogóle w tym przedsięwzięciu, ponieważ dało mi to niesamowicie dużo energii, ciekawego spojrzenia na różne aspekty pracy i nie tylko, i przede wszystkim znajomość fantastycznych kobiet, które świetnie po prostu się dobrały, bo stworzyłyśmy naprawdę bardzo ciekawy projekt według mnie i aż udało nam się trochę go kontynuować, tak? Więc to jest super i nie ukrywam, że bardzo się cieszę na to, że ta znajomość dalej trwa i mam nadzieję, że tak będzie.